Cześć, witam Was. Czasami jest tak, że trzeba ten młotek po prostu naprawić. On wylatuje, on się nie trzyma, on jest luźny. Możemy sobie zrobić im krzywdę. I żeby tego uniknąć, czasami warto zainwestować parę złotych w nowy trzonek, który można kupić w sieci handlowej i wystarczy założyć go. Oczywiście jest to czynność prosta, ale ma parę takich kruczków, które warto poznać, a mianowicie tu widać na oko, że w tym miejscu jest szerszy, tu jest węższy, czy taki bardziej klinowy jest i wystarczyłoby obsadzić ten młotek z tej strony węższą stroną i tu u góry go zaklinować, co zresztą Wam pokażę krok po kroku, jak to zrobić. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Pamiętajmy o tym, żeby trzonek był wysuszony, żeby on po prostu był suchy, wyschnięty, żeby on nie był napęczniały od wilgoci, ponieważ gdy młotek nam wyschnie na słońcu, czy podczas prac, żeby on się nam nie obruszał, nie obluzował, to jest bardzo ważne, żeby on po prostu był naprawdę wyschnięty na wiór, że tak powiem, i to zapewni nam jego stabilne obsadzenie w młotku. Żeby młotek wyglądał elegancko, na wstępie go oczyścimy z rdzy, zanieczyszczeń, żeby to miało ręce i nogi. No i przy pomocy szlifierki kątowej ja to zaraz zrobię. Pamiętajcie o okularach. To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa i ochrony oczu. Tarcza tego typu pozwoli nam wykonać czyszczenie młotka. Nie ma tu ideału, ale to nie jest zabawka do pokazywania, tylko do pracy. Takie oczyszczenie nam powinno wystarczyć i należy teraz obsadzić trzonek. Trzonek nie zawsze pasuje, z reguły jest większy niż otwór w młotku i należy go opiłować, żeby nam mógł tutaj spokojnie pasować. Przy pomocy pilnika postaram się opiłować tą część trzonka, żeby on nam pasował do otworu, który przed chwilą pokazywałem. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z tym piłowaniem. On musi pasować na wcisk do tego otworu w młotku. Dlatego warto co jakiś czas sprawdzać, żeby to nie było zbyt mocno zjechane, bo wtedy cała robota pójdzie na marne, nie będzie się to mocno trzymać. We wnętrzu sprawdzamy, jak to ładnie nam przypasowuje i wtedy możemy, dopiłowując ten trzonek, żeby on nam dobrze we wnętrzu się zmieścił i potem później zaklinował. Przypasowując młotek do trzonka, widać, gdzie on się opiera przy każdym pasowaniu. Wtedy te znaki możemy sobie delikatnie nadpiłować, żeby on nam przylegał bez problemu. Delikatnie tu. Oczywiście pamiętajmy o kierunku, w którym ten trzonek jest wkładany, żeby go dobrze umieścić, żeby nie mieszać, obracając ten trzonek. On musi wchodzić w to miejsce cały czas cyklicznie, według pierwszego obsadzenia, żeby dobrze nam wszystko to usiadło. Już prawie nam dochodzi. Teraz zobaczcie, przy pomocy wyżynarki wykonam nacięcie na grubości tego młotka, czyli mniej więcej 3,5 cm natnę trzonek w tym kierunku, żeby wprowadzić klin. Mniej więcej po tej linii dokonam cięcia. Mniej więcej w tym miejscu wykonam cięcie, żeby wprowadzić potem klin, który umocuje nam sztywno trzonek w młotku. Oznaczyłem trzonek, żeby wykonać cięcie na klin w końcówce trzonka. W to miejsce wejdzie nam klin drewniany, który pozwoli nam mocno obsadzić trzonek młotka. Klin możemy wykonać z powodzeniem ze starego trzonka młotka. I teraz zobaczcie, mamy młotek już przygotowany do obsadzenia. Trzonek jest napiłowany tu wzdłuż.
I w to miejsce wejdzie klin. Tutaj, o. Będziemy go wbijać, który rozszerzy nam całe połączenie. I pamiętajcie o stronie wkładania, stronie umieszczenia trzonka w młotku. To znaczy, powtarzam, tu jest węższy, tu jest szerszy. Ten szerszy ma być u góry, czyli wkładamy w ten sposób młotek i tu pójdzie później klin w to miejsce. Natomiast, żeby to wszystko nam dobrze usiadło, musimy jeszcze dobić trzonek młotkiem, drugim młotkiem w tym kierunku. Zobaczcie, tu się wysuwa. I teraz należy sprawdzić, czy dobrze nam wszystko to się umiejscowiło, czy nie ma jakichś większych luzów. Widzicie, że już ładnie tu nam usiadło. On wystaje, a potem się obetnie, zaraz zobaczycie. Myślę, że wystarczy. Bardzo stabilnie siedzi. Teraz przy pomocy klina uprzednio smarujemy to wszystko klejem i umieszczamy w tym miejscu, oczywiście dobijając klina młotkiem. Do klejenia użyłem kleju Wicol. To jest klej do drewna. Bardzo skutecznie sklei dwie części drewniane i tym samym spowoduje, że klin nie będzie się wysuwać oraz będzie młotek bardzo stabilnie, mocno trzymać. Smarujemy tę część. Niech on dobrze wejdzie we wszystkie szpary. O, dobra, ok. Teraz smaruję klin obustronnie. Oczywiście kleju nie żałować, żeby to ładnie wszystko nam związało, skleiło. O, dobra. I etap ostatni. Wprowadzamy klin do środka i wbijamy go młotkiem. Czyli mamy tak i dosłownie go wprowadzamy do środka. Najważniejszy etap obsadzenia młotka jest zakończony, czyli tak, klej posmarowany, klin wbity, trzyma bardzo mocno. Możemy teraz umieścić młotek w imadle i wyżynarką wyciąć nadmiar tego właśnie drewionka, tego trzonka. Gotowe. Możemy jeszcze wyrównać pilnikiem. Zobaczcie, efektownie wygląda. Możemy teraz młotek oczyścić i pomalować farbą, lakierem, dowolną substancją do drewna. I to jest cała operacja. Przy pomocy papieru ściernego czyścimy teraz młotek, tak żeby on wyglądał już profesjonalnie. Następnie możemy pomalować trzonek lakierem do drewna. Do tego celu użyłem impregnatu do drewna. On powinien wystarczyć i zabezpieczyć trzonek młotka. Możemy jeszcze posmarować część metalową oliwką, żeby zabezpieczyć przed korozją. Nic dodać, nic ująć. Młotek jest gotowy, obsadzony, bardzo ładnie wszystko wygląda. I jak fabrycznie, małym kosztem, małym nakładem sił, prosta robota dla każdego do zrobienia. Subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o moich nowych filmach. Trzymajcie się, cześć!